Cześć, witam Was. Mam krótką przerwę i chciałem Wam pokazać, jak wygląda taki prosty setup do zdjęć na białym, jednolitym tle. Przede wszystkim, czego używam. To, czego nie widzicie, to statywy Athletic i system mocowania. Taka kratownica, ja Wam pokażę, jak to wygląda tutaj z tyłu. Taka kratownica, która świetnie nadaje się do tego, żeby zamontować tło. Jest bardzo wytrzymała. Tło możecie rozwiesić spokojnie na 8-9 metrów szerokości. Ja zamawiam tła, które mają wysokość 2,5 metra i najczęściej około 6 metrów szerokości. Tutaj w tym momencie używam tła, które ma szerokość 5 metrów. Jest to wystarczające tło do tego, żeby zmieścić sobie około 5-10 osób, chociaż i tak dzisiaj tylu osób nie mam. Tło zamawiam w firmie świattła.pl, świat-tła.pl. Polecam. Bardzo dobrej jakości tła, szybkie terminy i bardzo dobrej jakości jest to tło winylowe. Bardzo fajne jest to, że ono troszkę mniejszy odblask daje, ze względu na to, że to nie jest zwykły baner, tylko bardziej profesjonalne tło fotograficzne. Oczywiście daje bliki, ale nie aż takie jak na zwykłym banerze. Wiem, bo fotografowałem, miałem kiedyś porównanie tego tła i innego i uwierzcie mi, to tło dużo lepiej się sprawdza. Także świat-tła.pl. Do oświetlenia tła używam takich oto lamp. W tym momencie mam tu zapiętego Quadralighta AD200. Jest to lampa, która pracuje na jednej, drugiej mocy. Do tego strip od firmy Mitoya. On ma bodajże 120 cm wysokości i chyba 35 cm szerokości, jakoś tak. Lampa, tak jak mówiłem, pracuje na jednej, drugiej mocy, także jest jakiś tam zapas. Świetnie doświetla. Do tego statywy Quadralighta, bardzo fajny uchwyt typu Bowens S-Mount. Wszystkie te rzeczy kupicie w sklepie www.rbl24.pl. Polecam również ten sklep, bo naprawdę mają fajne rzeczy. Co jeszcze? Po drugiej stronie jest taki sam setup, także zobaczcie, tutaj jest drugi strip, który świeci nam na tło, a tutaj za mną to co doświetla osoby fotografowane, to jest duża okta, 120 cm z szybkim montażem, także bardzo fajna sprawa, bo nie musicie się przejmować tym, że musicie to rozkładać, wkładać te pręty, tak jak w standardowych softboxach. Do tego lampa Atlas 600, pracująca chyba na 1,16 mocy, więc tutaj jest naprawdę spory zapas. Dlaczego używam lamp akumulatorowych? Bo po pierwsze nie chcę bawić się z kablami, a wiem, że tutaj dużo zdjęć nie będę wykonywał, więc mogłem sobie pozwolić na to, żeby skorzystać z lamp typowo zasilanych przez akumulator. Co jeszcze? Słuchajcie, no chyba tyle, tak na szybko. Myślę, jeszcze Wam powiem o ułożeniu tego wszystkiego. Tak widzicie, za mną tło jest rozwieszone na 5 metrów szerokości i bardzo ważną rzeczą, widzicie, że cienie na tle padają. Nie jest to tło idealnie rozwieszone. Ciężko jest napiąć takie tło, tak żeby było idealnie gładkie, ale tym się nie przejmujemy, bo setup jest tak ustawiony, że to tło i tak jest wypalone. Co nie zostanie wypalone, będzie usunięte w postprodukcji, więc tutaj się nie ma czym przejmować. Bardzo ważna jest odległość, w jakiej ustawicie lampę doświetlającą tło od tła i ustawicie osobę fotografowaną, więc osoba fotografowana musi być dobrze odizolowana od tła. Najlepiej, żeby to było 2 metry. I tutaj lampy, które oświetlają nam postać, są oddalone od osób fotografowanych o jakieś 3-4 metry. I to pozwala nam odizolować tło od osoby fotografowanej. Dlatego właśnie tło jest jednolicie białe, ładnie oświetlone, a osoba fotografowana nie jest oświetlona tym światłem. No i druga sprawa, nie mamy cienia za osobą, którą fotografujemy. To by było na tyle. Jeżeli spodobał Wam się ten filmik, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i oczywiście pytania w komentarzach. Jeżeli będą pytania, postaram się odpowiedzieć na nie wszystkie. Pozdrawiam, cześć, hej!